to na razie można jeszcze na różne sposoby obchodzić. Bo ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzona w roku 2018 przez PiS, no zamiast dać kopa elektromobilności, to właśnie dała naprawdę ogromny hamulec. Więc tutaj akurat ten grzybek jest schowany. Ja zawsze za to narzekam, dlatego że zawsze podaję sytuację taką skrajną, że ktoś powiedzmy nie ma palców, ma tylko powiedzmy same tutaj ręce i nie włoży tam do środka, do tej dziurki, żeby wcisnąć ten grzybek, więc jest to niebezpieczne. Że właśnie uszkadzanie infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej jest przestępstwem, ale niestety ja już miałem 2 takie sytuacje, gdzie dokładnie wiedziałem, kto kable przeciął, policja nie wykryła sprawcy. My nie mówimy tutaj o milionach, my mówimy tu o miliardach złotych. I to jest właśnie przerażające, że ten rynek nasz, który mógłby w takich małych operatorów być obsługiwany jak ja czy Piotr, będzie to cały czas zacierane, żeby to... I oni nawet nie wiedzą, z jaką siecią współpracują. Tak. Oni po prostu przez ten protokół wymieniają wszystkie ze sobą informacje, łącznie z rozliczeniami. Po to jest inwerter, który nam to wszystko połączy razem i na wyjściu nam wypluje sieć plus fotowoltaika, plus baterie i tak dalej. I mamy combo, gdzie możemy mieć na przykład z sieci 10, z baterii 20, z fotowoltaiki 10, mamy 40. Miałem właśnie powiedzieć, że autoryzacja powinien może być skomplikowana, więc to... to tak. A śmiejąc się. A jak jeszcze nalewka, to będzie to już w ogóle, bardziej. Tak. No. Witajcie moi drodzy. Cześć. Jak widzicie, u Waldka jestem. A dlaczego? Bo zainteresował mnie niesamowicie temat jego stacji ładowania, którą ostatnio pokazywał u Ciebie, Afaxa. Powiedz, Waldku, coś więcej na temat tej ładowarki, bo dla mnie to jest inspirujące i jestem ciekawy, czy ona będzie w ogóle faktycznie działała, czy to te 40 kW osiągniemy. Pewnie będziemy mogli zaraz wytestować oczywiście, ale tak z Twojego doświadczenia, jak to działa, co już zrobiłeś? No właśnie przede wszystkim z tymi ładowarkami, z systemem CCS jest taki problem, że on niekoniecznie jest kompatybilny z wszystkimi samochodami. Tam w tych ramkach cyfrowych idzie tyle informacji z ładowarki do ładowarki i tak dalej, że jest największy problem kompatybilności właśnie komunikacyjnej. Czyli w CHAdeMO na przykład, jak był ten system japoński, który został w Europie praktycznie wyeliminowany ustawą, bo tylko CCS jest najważniejszy, w systemach DC ładowania, to właśnie jest taka historia, że w CHAdeMO działało mi wszystko i zawsze. Tam jest po prostu prosty EV-CAN. Może być komunikacja EV-CAN, nie musi. Ładowarka może dostawać informacje. Najważniejsze tylko, żeby wiedziała, do jakiego napięcia ładować i jakim prądem i to jest wszystko na CHAdeMO. A w CCS-ie tam po prostu lata wszystko. Wszystkie informacje, które robią, że ta komunikacja jest problematyczna. W każdym razie właśnie dzisiaj przyjechałeś akurat swoją Kiją, więc też właśnie chodziło o to, czy zadziała od strzała, to jest właśnie tak najważniejsze, żeby przetestować, czyli jak tylko właśnie nawet koleżanka mojej córki, jak przyjechała ostatnio też samochodem elektrycznym, to zaraz ją wołałem, chodź tu na chwileczkę, podjeżdżaj tam i testujemy. I tak samo od pierwszego strzała zadziała, co jest właśnie bardzo fajne. Pokażemy jeszcze wnętrze, właśnie może nawet na przebitkach się uda. Chodzi o to, że Afax świetnie zrobił, że jest moduł oczywiście wyświetlacza, tak jak w każdej, moduł tam RF, ale cały moduł sterujący komunikacją jest w jednej obudowie razem z modemem 3G LTE, z modem Ethernetu, po prostu zrobili to świetnie. Jest budowa modułowa, czyli są jakieś tam zasilacze, jest część ładowarki i wszystko jest tak małe zrobione, to jest 40 kW i tak właściwie nawet, to jest nawet mocniejsza ładowarka. Nie miałem okazji testować jeszcze na wysokonapięciowych, bo standardem dzisiaj takich aut elektrycznych jest napięcie w baterii około 400 V, a wiadomo, że te nowsze mają około 1000 V, czy tam 800, powyżej 800 V, więc ta ładowarka jest 1000 V, więc może do 1000 V obsłużyć, czyli wszystkie samochody, które dzisiaj są na rynku, obsłuży, naładuje, bo to też nie jest taka oczywista sprawa. Właśnie, bo są ładowarki, które obsługują do 500 V, wtedy te nowe samochody w ogóle nie zacznie ładować, no bo nie poda tak wysokiego napięcia. I właśnie o to chodzi, że teoretycznie ten pojedynczy moduł, tak producent sobie wymyślił, że po prostu tylko wystarczy zwiększać liczbę modułów, jeżeli chce się podwyższać moc,
Pojedynczy moduł ma teoretycznie obsługę po stronie DC 130 A. To jest jego maks, który może obsługiwać, ale zauważyłem, że ta ładowarka właśnie ze względu na to, że jest te 40 kW, to przycina do tych 40 kW, więc zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie. Natomiast wiadomo, że przy 1000 V 130 A dawałoby 130 kW. No oczywiście. Po stronie DC. Nie wiem tylko właśnie, czy to nie jest jednak przycięte po stronie już AC, po to, żeby właśnie bezpieczniki nie wywalały. No bo u mnie niestety to tam jest na razie podłączone w formie testowej, czyli na kablu zaledwie 6 mm², później to idzie do skrzynki, która powinna góra obsługiwać 32 A na fazę, a tam będzie leciało 63 A. No więc też nie może ten test trwać bardzo długo, bo usmażą się kable i po prostu zrobi się zwarcie. No dokładnie tak. No więc... Ale ofiary muszą być, tak, że tak powiem. Tak, dokładnie. W testach wszystko dozwolone. To jakby... Natomiast to, co ciekawego powiedziałeś, że ta stacja, że może być agregowana, tak? Czyli, że generalnie możemy dwie na ze sobą połączyć, tak? To znaczy, będzie 80, dobrze zrozumiałem? To znaczy ja zauważyłem po prostu w oprogramowaniu, że tam wpisujemy rodzaj modułu i ilość modułów. Więc oficjalnie nie wiem, jak to wygląda. Wiadomo, te stacje 150 kW, one już są w formie dużej szafy. Tak. Wiadomo, ze względów logistycznych, serwisowych jest wszystko ładniejsze. A tutaj mi jeszcze zależało, słuchajcie, na tym, ta stacja jest wieszana na ścianę. Najpierw przykręcamy taką płytę i na tą płytę wieszamy sobie ładowarkę. Ona waży oczywiście te 80 kg, to nie jest mało. Ja tam sobie wyspawałem taki tymczasowy stojaczek, żeby w tym garażu, w tym miejscu mogło sobie stać, bo wszędzie jest zagracone, ale chodziło mi o to, że właśnie w polskich znowu przepisach jest tak, jakby się czepiać oczywiście, czy jakbyśmy mieli sąsiadów, to ładowarka, która jest przymocowana do ściany, tworzy element ściany. Nigdzie nie musimy zgłaszać, nigdzie nie musimy robić, nawet jeżeli to podłączymy tak zwanym połączeniem stałym, czyli bez wtyczki i gniazda do budynku, to staje się częścią budynku. Nic nie trzeba zgłaszać, nie trzeba kombinować. Natomiast jeżeli chcemy wolno stojącą ładowarkę postawić sobie gdzieś, no to właśnie przepisy są na tyle tutaj dziwne, że prawdopodobnie będzie wymagane zgłoszenie. Mówię, dlaczego prawdopodobnie, bo dlatego, że wszystko zależy jeszcze pod którą ustawę to podciągniemy, albo pod którą budowlę, że tak powiem, to podciągniemy. Tak. To jest bardzo skomplikowane. Dlatego ja chciałem, właśnie akurat te ładowareczki załatwiłem dla widzów właśnie taniej. Nie wiem, jak ta akcja poszła, bo ja w tym nie pośredniczę, bo tak jak były te UFO Power magazyny tańsze, to ja w tym bezpośrednio uczestniczyłem, bo ja jakby zbierałem te zamówienia. Tutaj nie zbieram. Mam kontakt, przekazuję od razu do firmy Afax, do osoby, która się tym zajmuje, obsługą tych zamówień. Natomiast właśnie ładowareczka jest mała, zgrabna i jest dosłownie o połowę płytsza niż 99 ładowarek tej mocy, którą znam na rynkach, które jest. Firma Afax, ja na nią trafiłem już bardzo dawno temu, natomiast rozmowy bardzo długo trwały, bo to wcale nie jest tak, że na AliExpress, bo tam znalazłem kontakt, ale później właśnie tłumaczenie, co my potrzebujemy w Polsce, jakie są standardy, jakie są normy, to jest zupełnie inna kwestia, bo w Chinach jest zupełnie inaczej, w Europie jest zupełnie inaczej i właśnie ten system CCS, chodziło mi o to właśnie, żeby działał bezawaryjnie i z każdym samochodem. Tak. I oni powiedzieli, że właśnie testowali wszystkie, jest kompatybilność 100% z wszystkimi autami, więc w tej chwili jeszcze tylko walczę z protokołem OCPP, bo dlatego, że znowu dokumentacja to dokumentacja, a później implementacja, każdy producent sobie troszeczkę inaczej tą komunikację, wiadomo, że jest na WebSocket protokole tak zwanym, specjalnie właśnie zrobionym do tak zwanej komunikacji online, websocketowej, ale jeszcze właśnie ten protokół jest OCPP 1.6J w tej konkretnej ładowarce, czyli w systemie Jodson. Ale właśnie to jest tak, że ładowarka nie musi mieć wszystkich komunikatów, tylko może mieć wybrane te, które są potrzebne na przykład danemu producentowi do tego, żeby to startowało, zatrzymywało się, a ja potrzebuję w swoim systemie znowu takie inne polecenia i też mi to wszystko Afax dorobi, bo oni powiedzieli wprost, że oni tego nie robili, bo nikt tego nie potrzebował. Jasne. A ja akurat pewne polecenia wykorzystuję, więc też z tym na razie jest tylko problem, ale jeżeli chodzi o ładowania, nie miałem jeszcze problemu, żeby cokolwiek złego się działo. Ze strony ładowarki ładuję cały czas pełną mocą, bez problemu. Czyli generalnie producent jest elastyczny,
Pytanie w związku z tym, czy na przykład są w stanie zrobić również ładowanie dwukierunkowe, czyli że samochód może oddawać? I jeżeli chodzi o te moduły konkretnie, to nie. Natomiast firma Afax ma w swojej ofercie w ogóle ładowarki mistrzowskie, czyli nawet ładowarki z wbudowanymi już magazynami energii. Dla mnie to jest mistrzostwo, bo to od tego zaczynaliśmy rozmowę na samym początku, a oni już, żeby było śmieszniej, czyli ja prowadziłem rozmowę z handlowcem, nie z działem technicznym i okazało się, że oni już te produkty projektowali i wdrażali, więc się śmiałem, że taki trochę mój pomysł. Nie, oni już ten pomysł mieli. Tak. Było zapotrzebowanie na rynku, więc oni już w tym kierunku, wiadomo, że to trwało, żeby to wypuścić, ten produkt, przetestować i wypuścić. Oni chcą rozgraniczyć ładowarki, czyli dla nich ładowarka 40 kW to już jest ładowarką przemysłową bardziej. On się zdziwił, jak ja powiedziałem, że dużo ludzi mi się pyta o ładowarki 40 kW do domu. On mówi, że podstawowe robią 25 do domu, 25 kW, bo to jest już dużo. Bo chodzi pewnie o mocę przyłącza, że Dokładnie. jak jest z sieci, no to wtedy jest problem, ale już tutaj dla off-gridu, no to my nie mamy tego problemu, prawda? Żeby... Właśnie i dlatego jakby jest taka historia, że 25 kW mają dwukierunkowe, wiadomo jest, że wyciąganie jest tam na poziomie 5 kW na razie i tak dalej, bo to jest, moce są obcięte, ale to wszystko już funkcjonuje u nich. Natomiast znowu właśnie z tym CCS-em też jest w Europie znowu zamieszanie, bo wyciąganie na przykład, tak jak ja, te moduły, które testowałem do Tesli, są zupełnie inne niż do Volkswagena. Tam są, Chińczycy to nawet wręcz oddzielnie sprzedają, to nie jest kwestia softu. Czyli zobaczcie, jak ktoś skomplikował, pocza demo, wszędzie wszystko jak ta lala działa, ale po CCS-ie musi być zawsze coś skomplikowanego, nie? No po prostu, no i zawsze tak jest. No więc wiem, że Volkswagen już to jest zupełnie co innego niż Tesla. Tesla właśnie to niby to udaje, że zacznie się za chwilę ładowanie, ale zaczyna tę ładowarkę wyciągać, a w Volkswagenie działa prawidłowo V2L, czyli właśnie ta technologia prawdziwego wyciągania i tam wiem, że jest to na poziomie chyba nawet już 7,5 kW. Mówimy o mocy ciągłej, bo to zawsze każdy tak mówi, 3 kW to jest nic, ale pamiętajcie zawsze, że mówimy o mocy ciągłej, którą cały czas to urządzenie może oddawać. To jest zupełnie zawsze co innego niż taka moc chwilowa. Jak każde gniazdo, bo tak to samo dotyczy przy gniazdek, że ktoś mówi, bo możemy na jednej fazie mieć tam 3,5 czy 3,6, tak? Tak. No możemy mieć, ale jak to będzie szło w sposób ciągły, to te kable usmażymy. Te 2,5 kwadrata to jest za mało do tego, żeby to 3,6 non-stop leciało. No przede wszystkim żyją się właśnie styki w tych gniazdkach, bo bardzo często jest napisane, że gniazdko czy wtyczka jest 16 amperowa, a tak naprawdę ona już przy 12 amperach się potrafi zagrzać do wysokich temperatur. Tak, a przy 16 się po prostu wtopi w gniazdo i tyle z tego będzie. Dokładnie. Także, tak. I dlatego też przy okazji jeszcze tak wspomnę o tych ładowarkach EFSE, co się zawsze mówi, ładowarka EFSE. Ładowarka EFSE nie istnieje jako takowa. To nie jest ładowarka, po prostu źle to jest nazywane. To jest po prostu urządzenie, które ma w sobie stycznik, żeby po sprawdzeniu wszystkich parametrów i skomunikowaniu się z samochodem puścić zasilanie. I na przykład właśnie większość ładowarek EFSE, już nawet takich tańszych chińskich nawet w tej chwili, bez problemu ma właśnie również na pinach, które podłączamy do gniazdka 230V, ma czujnik temperatury. I sprawdza właśnie, czy tam się nic nie wysmaża. W samym kablu bardzo często jest wbudowany już czujnik temperatury. Dzisiaj tych czujników Chińczycy nawet w tych właśnie najtańszych ładowarkach ładują naprawdę dużo tych zabezpieczeń. Nie dość, że tam jest przeciwporażeniowe zabezpieczenie, jakiekolwiek inne, ale EFSE wykorzystuje tylko i wyłącznie ładowarkę, która jest zabudowana na samochodzie, więc pod tym moim filmem na moim kanale Zeptobox właśnie mnóstwo ludzi pisało, że co to za wyczyn 40 kW, przecież są 150, ale właśnie mówimy o zastosowaniu domowym i właśnie o tym dopompowywaniu, no bo ty masz sytuację, że jesteś w off-gridzie. Oczywiście. Ale masz tą moc dostępną, natomiast ja właśnie zawsze ludziom tłumaczę, że nawet ktoś, kto ma przyłączyć 10 kW, może spokojnie 40 kW ładowarkę, tylko różnicę mocy musi skądś dobierać. Właśnie po to jest off-grid, po to jest inwerter, który nam to wszystko połączy razem i na wyjściu nam wypluje sieć, plus fotowoltaika, plus baterie i tak dalej. I mamy combo, gdzie możemy mieć na przykład z sieci 10, z baterii 20, z fotowoltaiki 10, mamy 40. Dokładnie, więc tutaj też ten Afax ma właśnie protokoły komunikacyjne. Ta ładowarka właśnie ma ten moduł, jest naprawdę
że tak powiem, moduł sterujący jest wręcz pusty tutaj, czyli niewykorzystywanych jest chyba z 15 złączy, w ogóle nie jest wykorzystywanych. Możemy tam się spokojnie wpiąć po RS-ie i sterować właśnie tą ładowarką w locie, czyli to, co my z wyświetlacza, ja tam mogę zmienić prąd właśnie ładowania w locie, to też właśnie możemy to zintegrować później. Oczywiście właśnie to nie jest jeszcze Smart, to nie jest Seek Energy, bo ta firma jakby nie zajmuje się takimi rzeczami, oni wyspecjalizowali się w ładowarkach, ale jak tylko było powiedziane, że cokolwiek będzie potrzeba zrobić, czy zintegrować, to nie ma żadnego problemu, oni udostępnią dokumentację, czy zmienią nawet oprogramowanie, jeżeli ja tylko chcę sterować sobie po RS-ie i spiąć na przykład z DE, bo DE ma przecież przetworniki DC gotowe i on wie, ile wysyła i odbiera, więc to można bezpośrednio praktycznie DE zintegrować z takim AFAX-em. Wiadomo, że przez jakieś urządzenie, które będzie ten sygnał interpretować z DE, a przeprogramowywać tą ładowarkę, ale może to się dziać w locie, więc na tyle fajnie, że możemy 40 kW, jak mamy słońce, akumulatory pełne, 40, a kiedy zachodzi słońce nagle, albo akumulatory są rozładowane, żeby tylko tam minimalnie nawet nie próbowałem ustawić, ale jak testuję długofalowo, to 60 amperów ustawiam przy 400 V, to jest tam około 20 kW z kawałkiem, takie ładowanie dłuższe, testowe, to właśnie być może mniej też nawet można ustawić, nawet nie sprawdzałem tego. No więc, bo to jest ładowarka DC, czyli ona w 100% decyduje, ile do tego samochodu poleci, nie? Tak. Czyli generalnie, no ale można to tak pointegrować, że jeżeli powiedzmy byłoby za niskie napięcie w magazynie, za niskie SOC i tak dalej, to możemy moc obniżyć, możemy ją wyłączyć pewnie, prawda, i tak dalej. Czyli pełna integracja z naszym istniejącym systemem domowym już jest możliwa. Z tego, co, że tak powiem, z Chińczykiem po angielsku starałem się dogadać, to oni do zastosowań domowych właśnie proponują, bo ja wziąłem tutaj ten system, żeby to był publiczny, tak, czyli karta i OCPP protokół, ale oni preferują właśnie do zastosowań domowych, że to będzie zintegrowane z Tuya. Konkretnie oni akurat z Tuya, czyli wszystko przez telefon, przez aplikację Tuya, czyli włączenie ładowania, limity, odczyty z licznika, wszystko się w Tui dzieje, więc dla zastosowań domowych nawet nie trzeba tak komplikować jak tu u mnie, tylko można sobie zrobić, no i autoryzację właśnie, nad czym jeszcze pracują, właśnie autoryzację po winie. To będzie fantastyczne, bo w maszynach z CCS-em rzadko się to zdarza, żeby ta funkcjonalność była, bo właśnie tam te ramki komunikacyjne, wyłapywanie tego, branie tylko pod uwagę to, co nas interesuje, jest bardzo skomplikowane, ale właśnie już też widziałem, że ta opcja jest tu zaimplementowana w tej ładowarce i na razie akurat te samochody, które testowałem, żadnej winy nie odczytują jeszcze, ale myślę, że to jest kwestia właśnie poprawy jeszcze oprogramowania i tak dalej. Będzie to na pewno fajny etap plug and charge w CCS-ie, bo wszyscy w tej chwili te karty autoryzacyjne, wcześniej konto założone, a tak, konto trzeba będzie założyć, kartę podpiąć bankową na przykład, ale wprowadzić sobie w aplikację numer WIN swojego samochodu i będziemy podjeżdżać tylko pod ładowarkę i ciach, ładować. Tak. No. Miałem właśnie powiedzieć, że autoryzacja po winie może być skomplikowana, więc to... tak. A śmiejąc się, prawda? A jak jeszcze nalewka to będzie, to już w ogóle, bardziej. Tak. No. Natomiast jak gdyby wiadomo o co chodzi, tak? Ale to, co myślę, że zainteresuje słuchaczy, to jest przede wszystkim to, że gdyby chcieli taką stację właśnie postawić, to na co muszą zwrócić uwagę przede wszystkim, dopasowując system, no jakby od strony okablowania, od strony mocy, to już wiemy, natomiast od strony właśnie ewentualnych wymogów i integracji tego, no bo tak jak mówiłeś, można to nazwać ładowarką, tak, bo to jest taka potoczna nazwa, a co ona może faktycznie, czy jak to może być zrobione, to jest istotne, prawda? Więc właśnie jeżeli chodzi o tą ładowarkę, właśnie ona jest ładowarką, przetwarza z AC na DC, bardzo ważne są zabezpieczenia właśnie te przeciwporażeniowe i tak dalej, bo w ładowarce DC trzeba pamiętać to, że jeżeli cokolwiek złego by się wydarzyło w samym module ładowarki, to napięcie stałe nam może przejść do sieci. Czyli możemy 400 V z samochodu wpuścić sobie do swojej sieci. I żeby takich właśnie sytuacji nie było, tutaj jest na samym wejściu, czyli nawet podłączenie jest takie na swoim filmie, pokazuje jak podłączyć tę ładowarkę, to jest od razu zabezpieczenie różnicowo-prądowe właśnie również do prądów DC. Czyli jeżeli cokolwiek, nawet minimalną upływność DC będzie po prądzie DC, to od razu też zadziała to zabezpieczenie, czyli najbardziej drastyczne. Oczywiście wyłącznik awaryjny. Ja nie lubię tych chowanych takich wyłączników awaryjnych, to są jeszcze pod klapką, no ale właśnie też niestety tak jest, że w większości moich przypadków
na tych moich ładowarkach Zepto jest taka sytuacja, że podbiega dziecko, bo na nagraniach później sprawdzamy, podbiega dziecko, wciska ten grzybek, tak. i ono nie wie, że wystarczy go obrócić, żeby on wyskoczył. Ono jest przerażone i ono już ucieka. Tak. Nie? Albo czasami nawet wyrywali mi te grzybki, bo próbowały... Wcisnęło się, a nie da się wyciągnąć. A nie da się wyciągnąć. Więc tutaj akurat ten grzybek jest schowany. Ja zawsze za to narzekam, dlatego że zawsze podaję sytuację taką skrajną, że ktoś powiedzmy nie ma palców, ma tylko powiedzmy same tutaj ręce i nie włoży tam do środka, do tej dziurki, żeby wcisnąć ten grzybek, więc jest to niebezpieczne. I według mnie w takiej sytuacji nie powinno być grzybek, ale przerobienie grzybka na zewnątrz, nawet jeżeli by, to wyłączającego wszystko, to jest łatwe. Stycznik tam jest naprawdę przewymiarowany, bo on jest chyba 500 amperowy, z tego co tam na nim widziałem. Tak jest wszystko zrobione w tej ładowarce właśnie fajnie i trzeba zwracać właśnie uwagę na to, że jeżeli mamy ładowarkę z CCS-em, to właśnie, żeby ona tą komunikację właśnie miała prawidłową z wszystkimi markami, albo przynajmniej z marką samochodu, którą chcemy wykorzystywać, jak na przykład V2L, bo są ładowarki już, ale właśnie chodzi o pieniądze zawsze. Tak. Bo ja tą ładowarkę, no właśnie nie wiem jaka jest, rynkowa cena takiej ładowarki powiedzmy jest od 30 do 400 tysięcy, mówię już o cenie w Polsce. Tam te pierwsze 5 sztuk, to wiadomo w jakiejś tam promocyjnej cenie w ogóle ten producent za 14 tysięcy z przesyłką do Polski, to jest w ogóle na pewno coś tam dokładają, nie wierzę, że na tym zarabiają, ale właśnie chodziło o to, że nawet jeżeli ona będzie kosztować 20 tysięcy z przesyłką, czy 25, to jest już taka cena, która jest akceptowalna do każdego przeciętnego, no może nie, przeciętnego użytkownika samochodu elektrycznego, nie? A nie taki, że tak powiem w domach, bo każdy jak ma to auto elektryczne, to już słyszę, że każdy te 20 kW w domu sobie zakłada przyłącznik. No to przynajmniej, dokładnie. No właśnie, więc nie ma sytuacji, że w większości domów, ja zawsze to porównuję, bo zawsze wszędzie, gdzie sprawdzam, moc jest 11 kW. Umowna. Tak, 99% domów 11 kW, bo tak po prostu wszyscy mówili w zakładach energetycznych, tam to świat te 11 kW. No właśnie, a jak mamy już pompę ciepła, mamy tam inne rzeczy, mamy indukcję, płytę indukcyjną tak w kuchni, jeszcze jakieś inne rzeczy, no to ta moc się już kończy, ale po to właśnie są falowniki hybrydowe, o których wcześniej mówiliśmy. No okej. No a teraz od strony stricte powiedzmy samych przepisów. Jeżeli to jest stacja, ładowarka stacja, tak, bo tak to ładnie nazywamy, które mamy w garażu, w domu, na ścianie budynku, jest prywatna, no to w ogóle żadne formalności nas nie interesują. Ale gdybyśmy chcieli tą stację, ładowarkę postawić sobie i udostępnić ją publicznie faktycznie na takie usługi ładowania samochodów, prawda? To jakie wymogi Twoim zdaniem musimy spełnić, żeby to mogło funkcjonować? To znaczy, to na razie można jeszcze na różne sposoby obchodzić. Bo ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzona w roku 2018 przez PiS, no zamiast dać kopa elektromobilności, to właśnie dała naprawdę ogromny hamulec na to wszystko i strach w ludziach, bo z publiczną ładowarką jest wiele ale. Do dnia dzisiejszego nie mamy wyjaśnionej sytuacji z akcyzą, nie mamy wyjaśnionej sytuacji z taryfami, czyli czy możemy być na taryfie C, czy jednak czy możemy być na G, czy które są dużo korzystniejsze. Więc co do zasady, dlatego każdy jak chce te tematy sobie zrzucić, to przerzuca to na przykład do operatorów, którzy już na tym zęby zjadli, typu, nie wiem, Greenway chociażby, tak? Nie wiem nawet ile oni kasują, ale można taką stację spokojnie właśnie w związku z tym, że ta jest akurat konkretna OCPP zgodna, więc możemy ją wpiąć do sieci Greenwaya. Greenway nam wszystko pomaga i załatwia, tak? Tam są UDET-y, czyli taki odbiór. Do odbioru jest tylko potrzebna dokumentacja. Tutaj ona jest, nawet na stronach Faxa możecie ściągnąć wszystkie certyfikaty od tej stacji, od modułów tej stacji, bo to też jest istotne. Polskie przepisy są w ogóle jeszcze tam, ja wiele razy to zgłaszałem ministrom, ale to wiecie, to nikt nie słucha, bo na razie nikt niby nie chce tykać tego problemu, a to jest problem, który pochodzi na przykład o to, że zgodnie z polskim głupim obecnym prawem, nawet sama zmiana softu powoduje, że na nowo powinniśmy zrobić przegląd UDT. Tak. A gdzie tu mówić o jakichś poważniejszych rzeczach, gdzie naprawdę na takim etapie, jak są moje ładowarki, to ja ciągle coś w nich kombinuję, coś w nich przerabiam, nawet fizycznie, tak? Sprawdzam, przerabiam. Nawet z tego, co ja rozumiem, zapisy tego sposobu przeglądu i tak dalej stacji, to jest tam nawet tak, że wymiana kabla zasilającego wymusza zrobienie ponownego. Czyli czytaj
zapłać ponownie. Tak. Bo to do tego się sprowadza. I właśnie o to chodzi, że w momencie, kiedy używamy, w ogóle był taki absurd swego czasu, że obojętnie jaką ładowarkę nie używamy powyżej 3,6 kW, bo taki jest taki głupi tam zapis, to musimy robić przeglądy UDT i nieważne czy prywatnie, czy publicznie ona jest udostępniona, przy czym zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, czy dana ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych na przykład nas w ogóle interesuje. Więc jeżeli ktoś zrobił definicję i tam nazwał konkretnie, co to jest ładowarka, co to jest punkt ładowania itd., i z tych definicji wynika, że ta nasza ładowarka nie jest ładowarką zgodną z definicją z ustawy, to znaczy, że ta ustawa nas nie interesuje. I tyle. I tak jest w wielu aspektach, że ludzie już szukają dziury w całej ustawie, a tak naprawdę trzeba tylko zobaczyć od samego początku, czy ona w ogóle nas interesuje, czy nie. Bo tak to mamy jeszcze te EIP-y, tak? Czyli zgłoszenie do tych wszystkich ewidencji paliw alternatywnych. Bo samo zarejestrowanie to jest wypełnienie formularza. To trwa może mniej niż 3 minuty. Tak. Wypełnienie formularza na stronie, zgłaszacie się jako operator systemu ładowarek i tyle. Ale później jeszcze te raportowania. W całym kraju jest taki protokół, w całym świecie nawet został taki protokół wspólny przyjęty OCPI. Ten protokół służy do komunikacji, wymiany informacji pomiędzy nawet różnymi operatorami. Tam roamingi można sobie za pomocą tego protokołu robić. Czyli OCPP to jest protokół komunikacji z ładowarką, serwera z ładowarką, a OCPI to jest pomiędzy już serwerami, które te ładowarki obsługują. Dzięki temu właśnie Greenway się przyłącza. Praktycznie nawet firma, która nie była wpisana jako w roamingu Greenwaya, ja sobie kartą machnąłem, będąc za granicą i ona zadziałała bez problemu, bo oni po protokole OCPI, oni nawet nie wiedzą, z jaką siecią współpracują. Tak. Oni po prostu przez ten protokół wymieniają wszystkie ze sobą informacje, łącznie z rozliczeniami i oczywiście tam wpadło dopiero na 2. czy na 3. dzień to rozliczenie, bo jakieś tam opóźnienia widocznie w przesyłaniu tych danych były, ale mnie obsłużyli, co było fantastyczne. Zapłaciłem może trochę drożej, niż bym lokalnie u tego operatora, ale bez problemu, nie zakładając konta, ani nic. Ale w Polsce właśnie też ta EIPA, rząd wynajął firmę, której zapłacił 200 000 złotych tylko za to, żeby wymyślił protokół komunikacji. No i oczywiście raportowanie do EIPA nie idzie w protokole ogólnoświatowym, który został przyjęty, tylko ichniejszym, który sobie wymyślili. Jest kolejne jakby utrudnienie, tak wiadomo, że jak ktoś ma jedną ładowarkę, to nie będzie się z tym wszystkim bawił. Wiadomo, że to musi być zbudowana sieć, muszą być zainwestowane pieniądze. My już mówiliśmy o tym kiedyś, oczywiście, że my nie mówimy tutaj o milionach, my mówimy tu o miliardach złotych. I to jest właśnie przerażające, że ten rynek nasz, który mógłby w takich małych operatorów być obsługiwany jak ja czy Piotr, będzie to cały czas zacierane, żeby to coraz gorzej było. No, trudniej będzie utrudniane tak, żeby się odechciało. No właśnie. Tak. Więc idziemy w trochę złym kierunku i tak jak mówię, nie wiem po co była ta ustawa o tej elektromobilności. Ona tylko wprowadziła zamieszanie, wprowadziła na przykład słynny artykuł 13, który mówi o tym, że dostęp do ładowarki publicznej nie może być utrudniony dla osób niepełnosprawnych, a bardzo często jest tak, że ładowarka stoi nie dość, że za 20-centymetrowym krawężnikiem, to jeszcze są 2 słupki, które w moim przypadku, jak ja poruszałem się na wózku inwalidzkim, to całkowicie by uniemożliwiała wysiągnięcie z auta i sięgnięcie do pistoletu. A pistolet może nie z przodu, tylko z boku, żeby jeszcze było trudniej i tak. Dokładnie, więc to jest w ogóle paranoja i też takie buble właśnie są w tej ustawie i rozporządzeniu do niego wydanego, bo jest rozporządzenie, które właśnie opisuje, jak ładowarka musi być właśnie obudowana, że jakieś słupki. Ja nigdzie nie zakładałem słupków, bo ja twierdziłem, że lepiej jest zainstalować zwykły czujnik uderzeniowy i stycznik na zasilaniu tej ładowarki, że nie tylko jak samochód uderzy w ładowarkę, to odetnie jakby w samej ładowarce zasilanie, ale odetnie już kabel, który idzie kilkaset metrów dalej. Tak. Że ktoś może nawet całą tą ładowarkę przez przypadek wyciągnąć. Jak wiemy właśnie, przy okazji wspomnimy, że nikt do tej pory, te brakujące kable przy ładowarkach to nie jest taka wina, że ludzie odjeżdżają z podłączonymi pistoletami. Żeby nie było. Oczywiście. Bo już wiem, że takie memy chodzą, nie? Że kierowcy samochodów elektrycznych zapomniają odłączyć kabla. Nie da się ruszyć samochodu, jeżeli jest pięta wtyczka, więc to jest... No i właśnie. Ale niestety tam użytkownicy Tesli, Cybertruck
zrobili takie przejściówki, nie wiem czy widziałeś, że właśnie można mieć podłączoną wtyczkę, a samochód odjedzie mimo wszystko, Tak. nie? Ktoś głupio bardzo wymyślił. To, co było zrobione od samego początku przez producentów, samo podłączenie wtyczki, która nawet strażacy w tej chwili tak używają. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, przy okazji też wam powiem. Strażacy w większości krajów dostali pustą wtyczkę, którą wpinamy w gniazdo ładowania samochodu i samochód rozłącza baterię, rozłącza wszystko. I po prostu mamy bezpieczny samochód elektryczny. Zwykła wtyczka tylko po to, żeby rozłączyć ten sygnał i to jest wszystko. Samochód elektryczny dla niego to jest informacja, że zaraz może się ładować, zaraz może się skomunikować z ładowarką, więc już nic nie wpuszcza, dopóki to wszystko się prawidłowo nie skomunikuje. No. Czyli to, co powiedziałeś, no to wynika tylko z tego, że przychodzą złomiarze, prawda, i robią sekatorkiem chlas, ten kabelek, on wtedy nie jest pod napięciem, no bo nie ma komunikacji, więc po prostu ucinają i go zabierają i myślą, że na tym zarobią nie wiadomo ile, a to może na piwo starczy. Więc tak to wygląda. To jest właśnie problem kradzieży kabli, który się zaczął swego czasu. Ale jest to uszkodzenie infrastruktury, które podlega zapewne pod 254. No właśnie, chodzi o to, że to jest też szeroki temat. Wprowadzony został fajny przepis, mówiący wyraźnie, że właśnie uszkadzanie infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej jest przestępstwem, ale niestety ja już miałem 2 takie sytuacje, gdzie dokładnie wiedziałem, kto kable przeciął, policja nie wykryła sprawcy. A wskazałem, tylko ta jedyna osoba mogła być sprawcą, natomiast policja to nadal nie traktuje poważnie, a ja mówię, wyobraźcie sobie teraz, że ktoś chciał zadzwonić właśnie chociażby po pomoc i inna osoba straciła życie przez to, że ktoś zajumał kawałek kabla. Tak. Na przykład, nie? Albo światłowód uszkodził świadomie. Ale w ustawie, nawet żeby było śmiesznie o tym przestępstwie, nie ma nawet świadomości uszkodzenia. Tam nie jest napisane, że nieświadome uszkodzenie to jest wykroczeniem, a świadome to jest przestępstwem. Nie. Jest napisane wyraźnie, że jakiekolwiek uszkodzenie infrastruktury jest przestępstwem. Tak. Czy świadome, czy nieświadome. Nie? No więc dla mnie jest prosta sprawa, ale no znowu... Ja myślę, że to jeszcze musimy mieć trochę czasu, żeby to się gdzieś tak jakoś w tym prawie obyło, może tak, żeby w końcu ktoś się to zabrał. Jak już pójdzie lawinowo, to pójdzie wszędzie i ten 254A będzie stosowany po prostu na szeroką skalę, tak, bo tak naprawdę do tej pory się po prostu, nie wiem, służby uczą, policja się uczy chyba, może bada ile jest tych przypadków tak naprawdę i z tego to wynika. Niemniej jednak jest taki przepis i myślę, że każde tego typu zdarzenie warto na pewno zgłaszać, bo no jest to po prostu przestępstwo. Tak. Okej, no z grubsza wiemy o co chodzi, to co? Ja myślę, że warto by było iść, zrobić próbę ładowania tego samochodu, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dokładnie. Tam przy wjeździe jest Zepto Płać, Tak? a tu jest Panda. A, to jest Panda, okej, dobra. No, No powiem Ci, robi wrażenie, to jest 40 kW. 40 kW, właśnie robię wszystkie testy, więc fajnie nawet, że przyjechałeś do mnie i z miłą chęcią potestuję też, bo testuję różne samochody. Już jakiegoś byda tam, coś tam już ładowałem, ale właśnie o to chodzi, że największy problem w CCS-ie jest z tym, że tymi kablami ta komunikacja leci tak różna do różnych samochodów, winy, nie winy, czasami się tutaj pojawiają, bo ta ładowarka ma już właśnie obsługę nawet plug and charge po numerze WIN. Ale właśnie nie wszystkie samochody to przesyłają. Właśnie zaraz z ciekawości zobaczymy też, No to ciekawy jestem bardzo, czy to pójdzie, że w kijance właśnie się to uruchomi. Zaraz zobaczymy. Tak, więc machniemy kartą. Okej. Dobra. I zobaczymy, co z tego Karta wyjdzie. rozpoznało, czy połowa sukcesu jest. No i dobrze. Coś melduje przy okazji? No wszystko będzie. Startuje ładowanie, tak? Tak, startuje i zaraz będziemy mieli wszystkie informacje. Dobra, stycznik załapał. Tak, na niebiesko jak się zaświeci tam pasek LEDowy, to zacznie i wszystkie informacje tutaj będzie zaraz wyświetlać, mam nadzieję. O, I poszedł. tak. Mamy ile żąda samochód, amperów, ile daje ładowarka. No. O, i widzimy, że 130 amperów żąda samochód, 114 amperów podaje ładowarka, więc to tyle jest maksymalnie, bo 40 kW. I tutaj masz informacje wszystkie z BMS-a, które dało się odczytać.
I widzę, że winu też tutaj nie odczytuje akurat z tego samochodu. Jeszcze, ale Jeszcze, to jest jeszcze. wszystko, No tak, kwestia pewnie softu, nie? Tylko dokładnie, jego, tak, to także... ja mam taką dosyć eksperymentalną wersję, no bo wiadomo, że właśnie po to mam, żeby testować, tak? Więc do normalnych użytkowników w ogóle w tych ładowarkach jest zrobiona taka wersja domowa, no to ta domowa ma współpracę z Tują zrobioną. Nie tak jak tutaj, żeby jakieś karty, coś tam, tylko Tuja. Czyli można ją zdalnie odpalić tak i też nie ma problemu. Dokładnie tak. Bo tutaj można zdalnie, ale po protokole OCPP oczywiście, nie? No bo to ja właśnie chodziło mi o to, żeby ją, za chwilę będę ją stawiał tam, jak już wszystkie testy przejdzie, to będzie Okej. została tam. Czy wtedy już zmieni nazwę z Pandy na... Tak, No Zepto płać. Zepto płać. Dobra. Zobaczmy, co auto pokazuje jeszcze, bo jestem ciekawy. No tam w samochodzie to standardowo pewno, nie? No, 39 kW. No. Dobrze patrzę? Dobrze. 40, czyli bardzo ładnie, no jest 12%. No, jestem ciekawy, czy nie zerwie, wiesz, podczas ładowania. No, tu bardziej to się właśnie martwię, że się wszystko zagrzeje, bo mam testowo cienkie kable, jak widziałeś. No Także tak. 6 mm kwadrat to jest tylko. No to jest trochę mało, On tak. no, będzie gorący na pewno się robił, ciepły na pewno. No tak, ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A sprawdźmy taką temperaturę, jaką teraz mamy podczas tego ładowania. Tutaj ten kabel 6 mm kwadrat, zobaczcie, się nagrał do 40 paru stopni, więc to już jest sporo. No ale wiadomo, 6 mm kwadrat. Troszeczkę za tak, za mały przekrój, no ale i tak całkiem ładnie sobie radzi. I z tych bateryjek leci, nie? Tak jest, z tych Tutaj. łącznie 60 kWh. Tam jest i UFO, daje No tak, UFO Power oczywiście, Tak. UFO Power daje tak i te dwa bleki tak zwane. Aha, no i Breeze, no i oczywiście Breeze cały, Tak. tak. No, jest moc, działa. Grunt, że jest komunikacja i to wtedy one się dogadują wszystkie i funkcjonuje. Tak. A tak to wygląda na farowniku Deja tutaj, jak ładuje ten samochodzik. Z bateryjki 11 kW, 37 z sieci i tu widać, wychodzi 49 kW. Piękna sprawa. No słuchajcie, no to widzieliście, autko się ładuje perfekcyjnie, czyli ładowarka się sprawdza, 40 kW leci, ja jestem pod wrażeniem i to też pokazuje, zobaczcie, tu jest, Waldek ma off-grid, prawda, tu akurat częściowo, jak widzieliście, leciało nam z sieci, ale to tylko dlatego, że baterie nie były w 100% pełne, natomiast może to lecieć z baterii. I to właśnie pokazuje, że tego typu systemy mają sens. To, co ja buduję u siebie na wielką skalę, prawda, na wielką moc, jeżeli u mnie stanie stacja ładowania 480 kW, to jest gigantyczna moc, to też oczywiście ona będzie działała z taką mocą. Będzie podział na dwa stanowiska, po 240 lub podział dynamiczny. Jeżeli będzie jeden samochód, no to będzie mógł pobrać tyle, ile tylko będzie w stanie ten samochód przyjąć, prawda, czy jego akumulator. Jak będą dwa, podzieli się porówno lub z priorytetami, zależnie od tego, co ustawimy na stacji. Więc jest to realne, jest to możliwe. Nie mając takiego przyłącza w domu, w firmie, możemy sobie je samemu zbudować, po prostu budując magazyn energii. To jest właśnie to, że przyłącze, jakie macie, to nie jest na tyle istotne, bo ja nawet namawiałem Was w moich filmach, bo ja nie jestem takim za typowym off-gridem. Ja Was nawet zawsze namawiałem, że zostawcie sobie nawet te przyłącze 3 kW czy 4 kW jednofazowe, po to, żeby w razie coś nawet awaryjnie sobie ładować akumulatory jakimś jednofazową ładowareczką. W przypadku braku właśnie prądu, bo no zdarza się, że 3 dni nie ma słońca, czy nie ma wiatru, bo z tego wiatru też jest różnie. No, w Hiszpanii wiemy, że są miejsca, dzisiaj o tym rozmawialiśmy też sobie akurat prywatnie, że są miejsca, gdzie dmucha i świeci słońce przez cały czas. No ale no, niestety nie jest tak. W Polsce za dużo jesteśmy osłonięci tym wszystkim. W każdym razie pamiętajcie, że hybrydą, czy to Victronem, czy to Deje, czy to Sigiem, hybrydowym, zawsze załatwicie temat sumy mocy, czyli możecie ją wykorzystywać jako sumę mocy, czyli mając przyłącze 10 kW i falownik 30 kW i oczywiście takiej mocy też magazyny, nie mylić z pojemnością, pojemności mogą mieć... Dwie różne rzeczy. Tak, dwie różne rzeczy. No to właśnie, że możecie tą moc sumować i mieć te 40 kW, bo mi dużo ludzi mówi, ta ładowarka 40 kW, ale zobaczcie, że 40 kW ładowarka 80 kWh baterię naładuje w 2 godziny. I oczywiście to też niby trwa, ale nawet spokojnie nie zjecie sobie gofrów, nie wypijecie kawy, szklanki wody i macie pełny samochód. Dokładnie tak. Także to jest przyszłość. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to nie wiem, naprawdę ja polecam gorąco jechać do jakiegoś, że tak powiem, salonu, prawda, dogadać się, wziąć sobie jazdę próbną tym samochodem elektrycznym, pojechać na stację ładowania najbliższą, która jest. Te auta pokazują na nawigacji, gdzie jest najbliższa ładowarka.
pojeździć troszeczkę na dzień, 2, 3, naładować za 2 razy ten samochód, zobaczyć jak to się ładuje, z czym to się wiąże, czy podjechać sobie do domu, naładować w domu ten samochód z sieci, zobaczyć ile to trwa, zobaczyć jaki jest komfort jazdy tym samochodem i naprawdę to jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o porównanie auto spalinowe, auto elektryczne. Przy okazji odradzam tylko Toyotę hybrydową. Nie porównujcie tego nigdy do auta elektrycznego. Nigdy, przenigdy. To jest fajny samochód, ja to nazywam z rozszerzonym start-stopem. Nawet te pluginy, które oni tak zachwalają, że z gniazdka, że 60 km przejedziecie, ale to jest nadal po prostu technologia, która jest przeżytkiem, więc właśnie sobie wsiądźcie nawet w te, ja to nazywam tymi trojaczkami, co były, tak? Mitsubishi. To ja wiem, że to jest przeżytek, ale to jest na tył napęd, jeździdełko, 80 km zasięgu, czy tam 100 w najlepszym, że tak powiem, czasie, ale to jest naprawdę jeździdełko, które zachwyci niejednego, tak. Mimo że jest małe i jest tak zwrotne, bo jak jest na tył napęd, to przednie koła można skręcić dosłownie tak i na, nie wiem jaki promień był, ale po prostu zawróciłem na wąskiej uliczce, zawróciłem na raz tym samochodem, bo ma tylny napęd, więc przednie koła wtedy nie muszą się, wiecie, mało zginać, tylko mocno mogą się zgiąć. Dzięki temu zawrotka praktycznie idzie w miejscu, a to jest niedługie 4-metrowe auto, zaledwie, więc no, idzie to bardzo łatwo. Dokładnie. Słuchajcie, ja myślę, że Wam się materiał podobał. Po więcej szczegółów na temat ładowarki Afaxa oczywiście odsyłam na kanał Waldka Zeptobox. On tam pokazuje co i jak i tak dalej w szczegółach, więc sam tam możecie materiały znaleźć. Zresztą podlinkujemy tutaj i w opisie i w kartach też materiały do jego filmów. No a Was oczywiście, jeżeli się podobało, to tradycyjnie bardzo gorąco proszę o liczne łapeczki w górę, o subskrypcje, komentarze, o wspieranie kanału. Wywołujemy dyskusję, piszemy jak najwięcej komentarzy, żeby te materiały się niosły. No i dzięki temu ten kanał się rozwija. Tak naprawdę nie dzięki nam, tylko dzięki Wam, bo to Wy sprawiacie, że my chcemy te materiały dla Was po prostu kręcić, nagrywać i Wam udostępniać. Także serdecznie za dzisiaj dziękujemy. Do następnego razu trzymajcie się. Cześć. Cześć.